Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj przedstawię wam stylizację na rozpoczęcie roku, ale wersja alternatywka. Czyli to będzie taka bardziej odważniejsza wersja, taka co pewnie niektórzy powiedzą, żeby się tak nie ubrali, bo by rodzice nie pozwolili, dlatego oto jestem. Dzisiaj się tak ubierzemy, może z tego skorzystacie. Mi stylizacje się bardzo podobają, mam nadzieję, że wam też. Dajcie znać później, czy byście się tak ubrali. I jeżeli coś zauważyliście inaczej, to miałam wyrywane ósemki 2 dni temu, więc jeszcze mam troszeczkę tutaj spuchnięte, więc będę się dzisiaj prezentować bardziej z tej strony, ale po prostu chciałam już nagrać ten odcinek, bo dzisiaj jest rozpoczęcie roku, więc no już było, więc troszeczkę nawet po terminie, no ale niestety nie mogłam tego zrobić wcześniej, więc od razu przechodzimy do stylówek, ale wiecie, co jest kluczem do tych stylówek? Dodatki. Bo mama wam może powiedzieć, ubierz koszulę, ja wam zaraz pokażę, jak ubrać koszulę albo marynarkę. Ja wam zaraz pokażę. I tutaj teraz będę miała totalnie najprostszą stylizację. Wszyscy musicie mieć te ciuchy. Wszyscy, po prostu, kto nie ma białej koszulki, takiej zwykłej, no każdy ma. Pod spód ja mam jeszcze jeden topik ubrany, tak żeby było, wiecie, podwójnie, żeby nie było tylko tego białego topu, żeby był element jeszcze czarnego koloru. Można sobie w ogóle do tego też dodać jeszcze łańcuch, ale w sumie nie wiem, gdzie mam. Ale nie będzie trzeba, bo tutaj nie będzie widać, bo w tej stylizacji główną, taką najbardziej elegancką i tą właśnie wyjściową rolę będzie grała ta oto marynarka i coś, co mi właśnie spadło, czyli krawat. Ale zobaczcie, to nawet nie jest taki zwykły krawat, to jest krawat, no naprawdę dla alternatywki. Zobaczcie, z takimi przywieszkami. Można sobie zrobić to, wiecie, samemu. Handmade, trochę mi się łamie głos. Przez 2 dni nic nie mówiłam i jestem nieprzyzwyczajona, wybaczcie. Ale bardzo mi zależy na tym odcinku, więc możecie sobie sami takie rzeczy podoczepiać. Zobaczcie, kupić jakieś takie łańcuszki, przypinki czy broszki. I wiecie, jakiś krawat. Ten krawat jest fajny, bo jest akurat na gumce, więc nie trzeba go wiązać, bo ja tak za bardzo nie umiem wiązać krawatu, czy tam krawata. Ale są do tego tutoriale. Okej, muszę uważać na mój mikrofonik. O, i mamy krawacik. I już wiecie, już wieje trochę elegancją, nie? Bo jest krawacik. Boże, kadr mam fatalny. I do tego, moi drodzy, marynarka. No i zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda. Pokażę wam na lepszych przebitkach. Ale no zobaczcie. I do tego najlepiej jakieś wielkie buty. Może moje nie są takie wielkie, bo nie mam aż takich dużych stópek, ale są takie oversize'owe. No i zobaczcie. No i moi drodzy, czy mama powie, że to nie elegancka stylizacja? Krawat jest, marynarka jest, no buty wygodne, no przecież nie chce mi się do szkoły iść w obcasach. Do tego normalnie spodnie dresowe, tak jak wy mówicie, paraszuty. Ostatnio też nie lubię strasznie tej nazwy, nie wiem dlaczego tak się mówi, znaczy wiem dlaczego tak się mówi, ale głupia jest ta nazwa. Nie lubię jej. Ja po prostu mówię luźne spodnie, chyba. Można też do tego jakiś pasek, właśnie to jest kwestia tych dodatków. Ale mi się wydaje, że ten krawat i te buty to robią całą tak naprawdę robotę, ale w kolejnych stylizacjach będzie mega dużo dodatków. No ale zobaczcie, jaka pani elegancka. No chyba się ze mną zgodzicie. I w ogóle tak, powiecie, ale ja nie mam takiej marynarki. No jak nie masz? Od kolegi, od brata, od mamy, od taty. Przecież zobaczcie, wiecie jaki to jest rozmiar? To jest chyba XXXL. To jest w ogóle marynarka z lumpa. Więc naprawdę i taką marynarkę możesz dostać, nie wiem, za 10 zł w lumpie, więc no stylowa po prostu mega łatwa. Myślę, że najtrudniej jest dostać fajne paraszuty, chociaż teraz coraz łatwiej, bo teraz bardzo dużo sklepów ma. Zwykły top albo 2 topy, tak jak ja mam, czarny i biały. No i moi drodzy, stylowa gotowa. Skomplikowana? Zero. No może jedynie ten krawat jest najbardziej skomplikowany. Oj, mam nadzieję, że było mnie słychać. No jedynie ten krawat trochę jest skomplikowany, bo jest taki bardziej, no ale moi drodzy, sobie nie poradzicie. I to jest w ogóle też taka stylowa, którą może ubrać każdy, nie tylko dziewczyny. Zobaczcie, no to jest taki, wiecie, unisex, nie? No mega mi się podoba. Lecimy dalej. I moi drodzy, tutaj jeszcze nie gotowa stylizacja, po kolei wam pokażę elementy. I wam pokażę elementy, tutaj mam naszyjnik, ale najpierw ubiorę koszulę, bo naszyjnik będzie na koszulę. Zobaczcie, to jest taka koszula gotycka. Dawno nie ubierałam się w takim stylu, a moje całe liceum ubierałam się właśnie w stylu gotyckim, takim... No byłam taką alternatywką, nie? Może niektórzy mnie pamiętają z gorsetów i tak dalej. No i właśnie takie koszule się wtedy nosiło. Mam nadzieję, że teraz nic nie szaleje mi mikrofon. No i dobra, tak już jest trochę wersja alternatywka, ale to jeszcze nie wszystko. Zapinam sobie krzyż pod kołnierzykiem.
No i zobaczcie, jak to wygląda. Niebezpiecznie, ale to nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. Spódnicę sobie dam trochę niżej i zobaczcie, co dalej. I zobaczcie, co dalej. Będzie gorsecik. Moi drodzy, i z tego odcinka idzie morał taki. Nie, gorset wam nie zrobi talii. Gorset wam zrobi talię tylko kiedy ten gorset jest ubrany. Jak zdejmujecie gorset, wszystko wraca do normy. Wszystko jest tak, jak było. Ok? Nie piszcie takich mitów, jak robienie sobie krzywdy gorsetem, czy wyszczuplanie się gorsetem. To są wszystko bajeczki, nie ma czegoś takiego. Po prostu, jak się ściskasz, patrz, ja wam pokażę, na czym to polega. Jak się ściskasz, to tu ci się robi talia, ale tu ci się wypycha, rozumiesz? Z boku ten brzuch wygląda na większy niż był, bo po prostu talia z takiej robi się taka, rozumiesz? Dlatego z przodu wygląda jak klepsydra, a z boku po prostu normalnie, rozumiesz? Bo ja już nie mogę po prostu czytać tych komentarzy, że robię sobie krzywdę tym gorsetem, jak tak mogę. Nic się nie dzieje, nie przestawiam sobie narządów, nie ściskam ich, nie mam problemów żadnych i tak dalej. O, jest już, ale to nie wszystko. Moi drodzy, dzisiaj to jest pełne szaleństwo. Co, nie poszlibyście tak na rozpoczęcie roku szkolnego? Nie przesadzaj. Patrz, skórzana czapeczka. O Jezu, poczekaj, to nie tak. Jak ją się ubierało? Jakoś tak ładnie ją ubierałam. Poczekaj. To trzeba mieć... O! Okej, tak na tył ją muszę. O, w ten sposób. I moi drodzy, jak z rodziny Adamsów. No zobaczcie. Nie no, kocham tą stylówę. Ja naprawdę chyba się stęskniłam za takim stylem alternatywnym. Teraz jeszcze jak mam różowe włosy, to już w ogóle zrobiłam się czerwone, nie? Taka alternatywka. I do tego jakie buty? No ja bym ubrała takie. Do tego może jakieś skarpety. No bo nie chciałaby mi się obcasów, nie? Do szkoły. Już i tak, wiecie, tyle zachodu z gorsetem i w ogóle, no to jeszcze obcasy. Myślę, że takie są, one się jakoś nazywają. Zapomniałam. Na pewno wy znacie nazwę. Takie buciki i myślę, że stylowa. No, chyba moja ulubiona. Tamta poprzednia wygodniejsza, bo tu jednak jest gorset, chociaż w gorsecie nie jest jakoś niewygodnie mocno, no ale na pewno jest wygodniej, kiedy wszystko ci powiewa, a nie wiecie, a nie jest przyległe, aż tak. Okej, dajcie znać, co sądzicie o tej stylówce. Lecimy dalej. Moi drodzy, kolejna stylowa, nie ubrałam rajstop, ale pokażę wam w przebitkach, jak wyglądała kompletna. Słuchajcie, koszula, czarna spódnica to jest element każdego rozpoczęcia roku szkolnego, prawda czy nie? No prawda. Moi drodzy, ale jak pod to ubierzecie top, do tego ubierzecie krawat, tym razem normalny, nie taki alternatywny, ale też możecie ten alternatywkowy, taki co sobie zrobicie, do tego jakąś przywieszkę. Moi drodzy, no jak to wygląda? Czarne rajstopy, ja nie miałam żadnych takich szalonych, więc ubrałam zwykłe czarne, ale czarne rajstopy muszą być, żeby była alternatywka, muszą być czarne rajstopy. Prawie w każdej stylizacji alternatywki muszą być czarne rajstopy, ok? To jest w ogóle wymóg. Więc tak to wygląda. No teraz wygląda dosyć zwyczajnie. O! Teraz wygląda dosyć zwyczajnie, bo jeszcze przecież tutaj są elementy, no zapomniałam. Jeszcze była czapeczka, bo zrobiłam oczywiście rolkę na Insta. I okularki, no i już teraz sytuacja wygląda inaczej. Zobacz, jaka fajna w ogóle jest ta koszula. Kupiłam ją w Korei. W ogóle większość tych ciuchów, które dzisiaj widzicie, jest kupiona w Korei. Jakiś, nie wiem, na przykład taki krawat tam kosztuje, nie wiem, 3 zł czy coś takiego, po prostu kocham. Kocham te ciuchy z Korei. Ostatnio mocno mi się zmieniła stylowo właśnie przez wpływ koreański. Mam nadzieję, że wam przypadł do gustu mój nowy styl, a jak nie, to ważne, że mi przypadł. Nie no, ale zawsze jest fajnie usłyszeć coś miłego. No i jak? Spoko, nie? Podoba wam się? Poszlibyście tak na rozpoczęcie roku szkolnego? O, dobra. No i do tego też bym ubrała te buty. No i te musiałyby być rajstopy. Nie patrzcie, że teraz nie mam. Do tego bym ubrała te buty znowu i najlepiej białe skarpetki. Stylowa, super, wygodna, elegancka. No i rozpoczęcie roku jest w miarę ciepłe, no to można tak. No ale ja rozumiem, że powiecie, że z takim gołym brzuchem do szkoły nie wypada. Zgadzam się, więc można sobie na przykład tą koszulę przewiązać, już zaraz będzie wyglądało lepiej, ale uważam, że samo to, że wiecie, ten krawat jest tak luźno puszczony i na przykład taka czapka, fikuśna, okular, wiadomo, w szkole nie będziecie siedzieć w okularach, ale wiecie, do szkoły też idziecie, no nie? Więc trzeba, wiecie, mieć, jak to się mówi, wybieg w drodze do szkoły.
Okej? No kto tak nie robi? Więc no, tak wygląda ta stylówka. No mi się podoba, jest taka grzeczna dosyć, mam wrażenie. Dosyć grzeczna jest, co nie? Musicie przyznać. Top, wiadomo, można sobie jakiś inny, ale tutaj chodzi o grę tymi elementami. O, jeszcze jakieś kolczyki mogłam ubrać, ale dobra, mam włosy i tak mi zasłaniają. No ale jak już będziecie chcieli kompletną stylizację, to musi być jakaś fajna torebka, musi być jakiś kolczyk i super. Więc myślę, że można tak się ubrać na rozprzecie. Ja wiem, że już jesteście po... Dobra, lecimy dalej. Moi drodzy, ostatnia już stylowa. I teraz znowu powiecie, że takie odkryte ramiona do szkoły odpadają. Dobra, już Wam pokazuję, jak to wszystko zamaskować, że nadal będziecie stylowe, ale trochę to zamaskujecie i będzie to nadal stylowe, ale będzie tak jeszcze w miarę do szkoły, ale no ja wiem, że powiecie, że to przesada do szkoły, no ale może są tacy odważni, ja Wam powiem, że ja się w liceum ubierałam dosyć odważnie, nie mówię, że tam jakieś dekolty czy coś, tylko po prostu, no wiecie, wyglądałam jak mrok, nie? No i zobaczcie, na to taką koszulę, już wygląda, wiecie, bardziej elegancko, nie? A jak wiesz, pani pokrzyczy, no to co, zapinacie koszulę, wystawiacie krawat i nie widać, że macie taką bluzkę, wiecie, trochę sexy, bo trochę do szkoły tak średnio, nie? Się ubierać sexy. No ale tak jest chyba git, no nie wiem, ja już może mam jakieś spaczone myślenie. Dobra, moi drodzy, i do tego, patrz, jaką mam czapkę fajną, w ogóle powoli się zaczynam przyzwyczajać do czapek i właśnie te czapki trzeba zakładać tak, żeby one były trochę z tyłu, żeby ta grzywka była, że one są jakby taką głową z tyłu trochę, tak żeby nie wyglądały jak kucharz. O, w ten sposób, nie? I do tego bym brała takie po prostu zwykłe trampeczki, biało-czarne, no i słuchajcie, wygodnie, elegancko, trochę seksownie przez ten dekolt, ale mówię, można sobie zrobić taki myk, że... I wiecie, wychodząc z domu możecie mieć to wszystko pozapinane, nie? A kiedy trzeba, no to prezentujesz stylizację, prawda? Nie wiem, na przykład zdjęcia. Nie musisz już tak mieć na apelu szkolnym. Boże, powiecie, że ja was tutaj demoralizuję, ale absolutnie nie. Ja trochę się bawię modą, ja już trochę dosyć dawno skończyłam liceum, więc... O! No i patrzcie. No teraz jest chyba git. No na taką stylizację to chyba nic nie powinni powiedzieć, co? I do tego te czarno-białe trampeczki. No i chyba nie ma problemu. Więc moi drodzy, widzicie, wszystko można wykombinować. Dajcie znać, czy podobają Wam się takie stylizacje i czy byście się tak ubrali. Nie bądźcie na mnie źli, pewnie większość powie, żeby się tak nie ubrała, ale to jest moja wizualizacja tego, jak powinien wyglądać początek roku szkolnego. Okej? Może być umowa? Dobra, moi drodzy. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę. I bardzo Wam serdecznie dziękuję za ostatnią aktywność, bo jesteście cudowni. Kocham Was, naprawdę kocham Was. Jesteście niesamowici. Buziaczki, papatki. Pa! I miłego dnia w szkole jutro. Wiem, jak jest.